Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, tak bardzo was kocham, dzieci mojego serca. Umiłowani, kocham was w moim krzyżu, błogosławieni moi. Wchodzicie w nową chwilę, chwil, w której będę stał przed każdym z was i poślę wszystkie moje zastępy niebieskie, aby poszły na pomoc mojemu ludowi. Mój lud będzie wypróbowany jak złoto w tyglu, pszenica musi być najlepszej jakości, jak nigdy dotąd w historii ludzkości. Przychodzę z mocą, z potęgą i majestatem, otoczony przez wszystkich, przez wszystkie moje chóry niebieskie, które ogłoszą moje przyjście, wstrząsając całym stworzeniem, tak jak w tej chwili musi zadrżeć serce moich dzieci, nie ze strachu, ale raczej z miłości przed moją boskością. Umiłowani moi, usłyszycie głos ciszy, w tej chwili poznacie ciszę. Wzywałem i nadal wołam do drzwi, ci, którzy nie otworzą, usłyszą i poznają ciszę. Będą czuli się przygnębieni przed tym, co nadchodzi, będą czuli się opuszczeni i porzuceni z powodu braku wiary w moją pomoc. Tak jak woda płynie swoim korytem i sprawia, że rośnie to, co jest na jej brzegu, tak samo woda mojej woli jest niewyczerpanym źródłem mądrości i darów mojego Ducha Świętego. Człowiek zapomniał, że życie jest wielkim darem mojego Ojca i działa przeciwko niemu, działa przeciwko naszemu Duchowi Świętemu, a ten, kto grzeszy przeciwko naszemu Duchowi Świętemu, pozna głos milczenia. Umiłowany mój ludu, to pokolenie sprawia, że moje serce krwawi, widząc je całkowicie zdeformowane, całkowicie upodlone, całkowicie błędne. Widzę człowieka świeżo po wyjściu z rąk mojego Ojca i dzisiejszego człowieka, całkowicie odmiennego od tego, którego stworzył mój Ojciec. Mój umiłowany ludu, musicie iść ku zjednoczeniu z moją wolą, tylko w ten sposób i tylko w ten sposób otrzymacie w pełni dary i cnoty konieczne do stawienia czoła tym chwilom, w których wiara zostanie poddana głębokiej próbie. Dzieci moje, mój lud musi pozostać wierny i niewzruszony, a nie osiągnie tego ten, kto nie zna mnie dogłębnie, kto nie oddaje się całkowicie mojej woli, kto nie ufa mojej opiece i gardzi pełnym miłości wezwaniem mojej matki. Ludu mój, co się z tobą stało? Ludu mój, w czyje ręce się oddaliście? Ludu mój, jakże za wami tęsknię, jakże za wami tęsknię. O ludzie ślepi, głusi i niemi, do których przyniosłem moje słowo, aby was ocalić od zguby, a wy nim wzgardziliście. A jednak niewyczerpane źródła miłosierdzia mojego tryskają z chwili na chwilę nad wami, lecz miłosierdzie moje spada na ziemię, bo dzieci moje nie przyjmują go, przeciwnie, co chwila pogrążają się w nowych i plugawych grzechach. To wasz Chrystus cierpi za swoje dzieci przed zaparciem się, przed zapomnieniem i upartym trzymaniem się fałszywych bogów świata. Jaką wartość będzie miał dla człowieka Bóg metalu, gdy gospodarka światowa zachwieje się i upadnie na ziemię? Cóż warta jest potęga wielkich mocarstw, skoro one, we własnym gronie, będą się wzajemnie katować, aż się nawzajem obalą? Cóż warte jest przywiązanie do ludzkiej dumy, skoro zostanie ona zbesztana własnymi rękami? Moje ukochane dzieci, mój lud musi mnie dogłębnie poznać i wejść całkowicie w moją wolę, musi ją przyjąć z pośpiechem, jakbym przychodził w tej właśnie chwili, jak gdybyście byli w chwili ostatecznej i byli tego świadomi. Czas surowo naznaczył to pokolenie jako konsekwencję surowości, z jaką to pokolenie szło drogą dewastacji woli mojego Ojca, i w tej chwili musi ono zwrócić mojemu Ojcu to, co do niego należy.
Pragnę Kościoła świętego. Pragnę Kościoła posłusznego mojemu słowu, który postępuje według moich przykazań, który postępuje według sakramentów. Pragnę Kościoła, który pragnie mnie przyjąć, Kościoła, który pragnie mojego słowa, Kościoła czystego, świętego, który kocha moją wolę, wypełnia moją wolę, jest wierny mojej woli. Pragnę Kościoła, który gardzi tym, co światowe i dobrami ziemskimi, Kościoła całkowicie duchowego, Kościoła, który w każdej chwili wchodzi w moją wolę i który bez mojej woli nie znajduje żadnej drogi. Pragnę tego Kościoła, który ustanowiłem z moimi uczniami, tego samego, który ustanowiłem, chcę go odzyskać. Nie potrzebuję luksusów, nie potrzebuję wielkich świątyń, przychodzę po świątynię, którą jest każdy z was, po świątynię wewnętrzną, w której muszę panować z moją wolą. Umiłowani moi, w tej chwili, która się zbliża, ujrzycie przed sobą wyzwolone siły, które przygotowywały całą strukturę społeczną, polityczną, ekonomiczną i najwyraźniej duchową fałszywego proroka, tego, który uzurpuje sobie prawo do mojego tronu, mówię o Antychryście. Dlatego przychodzę nieustannie do was, aby wyjaśniać wam moje słowo, abyście pilnie do mnie powrócili. Znajduję się w tej chwili przed każdym z was z wyciągniętymi rękami, aby was przyjąć, nie widząc ani nie dostrzegając żadnego waszego grzechu, lecz raczej moje miłosierdzie, widząc was przede mną, prawdziwie skruszonych i z mocnym postanowieniem poprawy, kocha i przyjmuje i kocha. Biada mojemu ludowi, który nie słucha mojego wołania. A nie znając mnie, będą sądzić, że rozpoznają mnie w Antychryście i pójdą ku niemu, zaślepieni jego kłamstwem, oddając się w ten sposób niewyobrażalnemu cierpieniu, jakie on sprawi, wraz z jednym rządem uzurpującym sobie od tego króla jego ziemię i jego tron, z jednym rządem, który będzie udawał, że obalił moje berło. Nieposłuszny człowiek będzie cierpiał, a ja pospieszę z moją sprawiedliwością, aby ratować duszę. Miłość moja wykracza poza analizy człowieka, miłość moja jest nieskończona i żaden teolog nie zdoła jej opisać do końca. Miłosierdzie moje ma niezgłębione granice, a sprawiedliwość moja bezwarunkowo niesie moją nieskończoną miłość do każdej duszy. Umiłowani moi, przygotujcie się wewnętrznie. To, co jest materialne i jak wszystko, co jest materialne, zginie. Mój lud będzie miał moją pomoc, ale wy, w wewnętrznej głębi waszych dusz, złączeni z moim Duchem Świętym, oczekujcie na to wszystko, bo jestem obecny w was. Zjednoczcie się w jednym sercu, w jedności mojej nieskończonej miłości, która będzie murem niezwyciężonym i niewzruszonym. Kto żyje w posłuszeństwie, pozostaje w jedności. Jest to chwila dobroci, miłości, wiary, nadziei, i jest to chwila posłuszeństwa mojemu słowu, abyśmy zjednoczeni śpiewali zwycięsko mój ostateczny triumf, a ja odzyskałem ręką człowieka wszystko, co człowiek oddał wrogowi duszy. Módlcie się za siebie nawzajem, posługujcie sobie nawzajem, bo ten Król królów i Pan panów trwa i będzie trwał na wieki wieków. Błogosławię was w imię Ojca, w imię moje i w imię Ducha Świętego. Pokój mój, siła moja i męstwo moje niech będą w was, ludu mój.